Witam serdecznie. Kolejne spotkanie z Piotrem Millerem. Witaj Piotrze ponownie. Witam ponownie, cześć. Przejdźmy może teraz właśnie do tych umiejętności, bo z tego, co właśnie mi mówiłeś między nagraniami, był też tutaj taki element kontaktu ze zmarłymi właśnie za pomocą różnego rodzaju tych umiejętności. Nie wiem, czy to były też umiejętności OB, czy po prostu tutaj już głównie taka podróż mentalna, hipnoza, autohipnoza. Jak to było w twoim przypadku? No to już bardziej taka głęboka medytacja. Ze zmarłymi to się zaczęło w zasadzie przypadkowo, bo w ogóle moja przygoda właśnie z pracą z energią ja się zacząłem angażować na innych grupach. Kiedy pojawiło się u mnie widzenie aury, takie wyraźne czucie energii, gościnnie wszedłem sobie tam na jakąś tam grupę, gdzie tam ludzie wstawiali zdjęcia do odczytu. Nie byłem tam ani administratorem, ani nic, tylko tak po prostu pod kilkoma zdjęciami napisałem sobie sam od siebie jako gość, co ja o tym sądzę, co zaintrygowało administratorów tamtej grupy i później przez jakiś czas z nimi współpracowałem. I pojawił się tam właśnie taki epizod, ludzie zaczęli pytać o zmarłych. Ja się na początku tym nie zajmowałem, ale zacząłem czytać te komentarze innych ludzi i coś mi nie dawało spokoju. Coś mi w tym nie grało, coś mi w tym nie pasowało i postanowiłem sobie właśnie któregoś razu sam spróbować. Wziąłem zdjęcie osoby, no bo trzeba mieć, podróżnicy to nazywają ident, żeby do kogoś trafić, Mhm. żeby do kogoś tam dotrzeć. Wszedłem tak w dość głęboką medytację na tyle, żeby się móc spotkać z własnym opiekunem. Zapytałem go o wsparcie, czy mi pomoże, czy będzie ze mną. Zgodził się. No i u mnie to wygląda w ten sposób, że właśnie wchodzę w głęboką medytację. Ja tam mam takie swoje miejsce, głęboko w podświadomości, w którym uważam to miejsce za taki, kurczę, coś na wzór budki strażników granicznych, coś takiego jak na granicy światów. I ja tam wchodzę do tej budki i po prostu proszę tą osobę konkretną z imienia. Muszę wiedzieć, jak się po prostu ta osoba nazywa i jak wygląda, nic więcej, nie? Mhm. To znaczy samo imię, nawet nazwisko mi nie jest potrzebne, bo kiedyś ktoś mi zarzucił, że ja wyciągam wrażliwe dane od ludzi. Wystarczy mi samo imię i zdjęcie. No, nie zawsze zmarły przyjdzie, nie wiem dlaczego, ale w zdecydowanej większości przychodzi i no po prostu z nim rozmawiam. Rozmowy wyglądają różnie. Czasem wydaje mi się, że rozmawiamy tak jak my teraz, werbalnie, słownie, a czasem zmarły tylko przyjdzie, no i widzę obrazy, coś na wzór roty. Obrazy wraz z emocjami, z uczuciami i tak dalej. No, najtrudniejsze było to, jak mi ktoś. Zacznijmy od tego, że no musiałem to zweryfikować, prawda? Także Tak. nie mając żadnych danych o rodzinie i tak dalej, no pierwsza rzecz, jaką się pytałem zmarłego, to jak zmarł. I jak mi powiedział, jak zmarł, to pół biedy, gorzej było, jak mi pokazywał, jak zmarł. Nie? No to już Mhm. było mniej przyjemne, jak się wisi albo jak czujesz uderzenia prądu, jak cię próbują reanimować w szpitalu. To jest bolesne, nawet jeżeli jesteś w medytacji. E, Rozmowy nigdy nie były zbyt długie, bo oni się zachowywali zwykle tak, jakby nie mieli czasu. Tak, jakbym im przeszkadzał. Nie czułem się tam zbyt mile widziany. Dlatego jeżeli robiłem już odczyty zmarłych, to prosiłem ludzi, żeby mieli konkretny powód. Nie, że tam, oj, moja babcia zmarła 20 lat temu, czy może ma mi coś do powiedzenia? To jest bez sensu. Taki powód zawracania im gitary po tamtej stronie jest niepoważny i nie powinno się tego robić. Mhm. Ale tak, no 17 tysięcy ludzi na grupie i 90% odczytów się potwierdziło. Ludzie byli zaskoczeni ilością informacji, jakie posiadałem na temat tej osoby.
Niektórzy mi nawet zarzucali, że ja te informacje gdzieś z internetu ściągnąłem, a teraz, nie wiem, pajacuję i robię z siebie guru, dlatego zaprzestałem tego robić. Też dlatego, że jest to strasznie energochłonne. Wchodząc w tak głęboką medytację, spotykając się ze zmarłym, ja mam wrażenie, że byłem tam 10-15 minut, a zdarzało się, że byłem i 3 godziny. Po czym robiłem to zwykle wieczorem, żeby już było cicho, no to jak zaczynałem 11, 12 w nocy, kończyłem 3, 4 nad ranem i później po takim spotkaniu ja już nie mogłem spać aż do następnego dnia, także odpuściłem sobie. No troszeczkę lepiej takie rzeczy znosi moja partnerka, bo wytłumaczyłem jej, jak to robię i się okazało, że ona to robi jeszcze lepiej, dlatego uważam, że każdy ma takie zdolności. Jeżeli się odpowiednio skupimy, jeżeli bardzo chcemy, to takie zdolności ma każdy. Spotykam się też ze zmarłymi w snach. Tylko że w snach jest nieco trudniej. Nieco trudniej dlatego, że jeżeli przyjdzie do ciebie zmarły, to on cię odwiedza w obszarze lim, w tym, w którym się kreuje i tak dalej, ale to jest twój sen. Przepraszam, co to za określenie obszar lim? Nie spotkałem się z nim wcześniej. No, niektórzy obenauci, podróżnicy dzielą obszary, po których się podróżuje. I ten obszar, w którym taki podstawowy, do którego się trafia we śnie, nazywają obszarem lim. W tym obszarze, jeżeli odzyskasz pełną świadomość, można się bardzo fajnie bawić. Możesz kreować, wykreować wszystko. A nie wiesz, skąd wzięła się ta nazwa? Czy to z jakiejś książki, czy... Wiesz co, Nie wiesz, bo ja też nie spotkałem się z nią nigdy wcześniej, także ja zawsze mówiłem obszar snu. No, to bardzo popularne jest, nie wiem skąd to się wzięło. Wiem, że Ospuło na przykład, no to ukuł tą nazwę Darek Sugier. Tak, to faktycznie Tak, w jego pierwszej książce. On oznacza obszar, czekaj, jak to... Wyobrażeniowo-mentalny. Tak, tylko że on twierdzi, że to jest obszar wytworzony przez twój umysł. Tak. Ja uważam troszeczkę inaczej. Bo wiesz o strażnikach, nie? Ja ze strażnikami, powiem szczerze, już słyszałem o nich od wielu osób, które słyszały od właśnie jakichś osób, które uważają się za autorytety jakby w tej dziedzinie, a ja osobiście strażników nie spotkałem w jakimś sensie, żeby mi ktoś osobiście jakoś tak naprawdę blokował moje podróże i tak dalej, więc uważam to za ciekawostkę w mojej jak gdyby takich... Ja też nie uważam, żeby oni byli, no większość podróżników uważa, że oni są głównie po to, żeby przeszkadzać. Tak. Ja uważam, że nie. Bardziej są tam po to, żebyśmy sobie, nie wiem, jakieś tam krzywdy nie zrobili, nie utracili za dużo energii. Ale właśnie ten Ospuło jest bardzo powiązany, moim zdaniem, to jest tylko moje prywatne zdanie, bardzo powiązany ze strażnikami i nie do końca to, co widzimy w Ospuło jest wytworem naszej wyobraźni. Myślę, że duży ma wpływ na to właśnie strażnik. Strażnicy, według mojej wiedzy, nigdy nie byli istotami żywymi, nigdy nie doświadczyli życia fizyczności, a mają dostęp do naszej pamięci, jak my się tam znajdujemy. Niestety nie potrafią tej pamięci często logicznie poukładać, dlatego też często te nasze sny są takie rozsypane, ale to już jest osobny temat. Na przykład obszar międzystan to jest ten bezpośredni obszar tu i teraz. Gdybym ja teraz wyszedł z ciała, siedząc tutaj na kanapie, to znalazłbym się bezpośrednio koło siebie i widziałbym swoje fizyczne ciało. To nazywają podróżnicy międzystanem, ten obszar. To powiem ci, że tu ta nomenklatura jest jakby, ta mapa, którą tutaj, o której mówisz, jest też dla mnie czymś zupełnie troszeczkę niezgodnym na przykład w stosunku do tego, co opisuje tutaj Robert Monroe, bo on opisywał na przykład, jako pierwszy użył określenia międzystan i określił to jako stan w ogóle pomiędzy właśnie
jako cały obszar, jak gdyby nie fizyczny. On określił go jako międzystan, że międzystan jest mniej więcej do szczeliny, do której tam udał się właśnie w swoich dalekich podróżach, a obszar taki przycielesny nazwał obszarem startowym, obszarem pierwszym. Także i właśnie tutaj też ta interpretacja może być różna, prawda? Bo niektórzy opierają się na przykład na takiej Wiesz co, ja na nie innej. będę się spierał i życia za to nie dam, że jest tak czy tak, nie? Tak, tak, dokładnie. Po prostu przyjąłem jakąś tam skalę, no bo Tak, wiadomo, że żeby nasz umysł liniowy musi sobie to poukładać, dokładnie, żeby tak. to jakoś zracjonalizować i zrozumieć, żeby mieć jakieś punkty odniesienia. I tak staram się po tym poruszać, nie dam głowy, że to jest Bo to jedyna. jest tylko i wyłącznie w naszych głowach, prawda? My próbujemy to jakoś interpretować, ale Dokładnie. dobrze, że właśnie się spotkaliśmy, bo dzięki temu na przykład słuchacze mogą się odnaleźć w tym, jeżeli czuli się zagubieni, na przykład słuchając jednych albo drugich. Nie wiedzieli dokładnie, o jakich obszarach na przykład mówił jeden i drugi, prawda? A teraz będzie może to trochę bardziej jasne dla nich. No powiedzmy, że to są założenia, nie? Ja zakładam po tak. prostu, że każdy człowiek, który zasypia, czy świadomy jest tego, że wychodzi, czy nie, zaraz bezpośrednio po zaśnięciu, według tam, jak ja sobie to w głowie poukładałem i zresztą no niektórzy też tak myślą, nazwali to obszarem LIM, ten obszar tam właśnie, gdzie można kreować i tak dalej, gdzie można zostać jak gdyby zamkniętym też w tym ospóło, to też jest obszar LIM. Ale dobra, bo zboczyłem z tematu całkiem Tak. teraz. No, ogólnie mam tu zapisane, że rozmawiamy teraz na temat właśnie tych obszarów różnych. Także jesteśmy w temacie. Jesteśmy w temacie. No to jest... Czyli o strażnikach tutaj mówiłeś, że według ciebie oni nie do końca są, nie są to istoty, które mają nas w czymkolwiek blokować, ale są to istoty, które nas mają wspierać jak gdyby i ich ochraniać jak gdyby przed zagrożeniami płynącymi jak gdyby z świata niefizycznego. Tak, no wiesz, no bo tam w świecie niefizycznym nie każda istota, która tam jest, będzie witać cię z otwartymi ramionami, prawda? Mhm. Niektórzy sobie mogą tego nie życzyć, a generalnie chodzi o to, że no, jeżeli jesteś podróżnikiem i zależy ci na tych podróżach, to jest ci potrzebna pewna dawka energii w twoim ciele astralnym do tych podróży. I tą dawkę energii, zachowując się w sposób nierozsądny, nieodpowiedzialny, albo po prostu z powodu braku informacji możesz wejść w jakąś sytuację, w której tą dawkę energii stracisz i takie wyjścia, na przykład te bezpośrednie, znaczy bezpośrednie, te za pośrednictwem wibracji mogą się zablokować na dłuższy czas też z tego powodu, że zabraknie ci tej energii. Tej energii, tak. A Tak. Piotrze, powiedz mi, jeżeli chodzi, bo tutaj ta hipnoza, o której wspomniałeś, byłem nawet zaskoczony, że powiedziałeś, że u ciebie to jest około 3 godzin. I tutaj od razu pojawiły mi się takie skojarzenia właśnie, bo na przykład Bruce Moen uczy między innymi kontaktu ze zmarłymi metodą mentalną i ten kontakt to jest około 30-40 minut, prawda? Taka płytka, jak gdyby mentalna hipnoza, autohipnoza, w zależności od tego, czy korzystamy z jakichś narzędzi pomocniczych. A z kolei to, o czym ty mówisz, to z kolei bardziej mi pasuje do tej hipnozy stosowanej przez na przykład doktora Newtona, która właśnie polegała na bardzo głębokim wchodzeniu w stan hipnozy. Niemalże to jest takie OB, ale bardziej czujemy jak gdyby kontakt ciała fizycznego, ale właśnie trwającej od 2 do 3, nawet i więcej godzin, więc No, bardzo właśnie ciekawe. Na nim Ja się sam wzorowałem właśnie. tak? Fajnie właśnie, bo to też pokazuje, zobaczcie, Piotr na przykład nie wzoruje się na metodach tego albo tamtego jakiegoś autorytetu z dziedziny właśnie podróży niefizycznych, a właśnie buduje sam za pomocą własnych takich doświadczeń i tego, co wynika z tych doświadczeń, własne metody, czyli świetne potwierdzenie tego, co powiedziałeś. Każdy ma to w sobie. Wystarczy, że po prostu troszeczkę się poświęci, trochę tego swojego czasu, no i nauczy się tych umiejętności, które no, wymagają od nas troszeczkę poświęcenia. Nie powinniśmy traktować tego, co mówią, co przekazują nam różne autorytety, jako jedną złotą drogę, jedną jedyną. Owszem, trzeba czerpać z tego informacji tyle, ile się da, to, co nam pomoże, ale trzeba też bardzo polegać na swojej własnej intuicji. Jeżeli coś ci mówi w środku, że
to może jednak jest nie dla ciebie, że powinieneś spróbować z drugiej strony, to spróbuj. No przecież to nic nie kosztuje, prawda? Mhm. Także ja jestem takim, bardziej nazwałbym siebie badaczem niż podróżnikiem. Super. Fajnie. Super, że to tak właśnie ująłeś, bo no bo to właśnie o to chodzi, prawda? Kiedy my zrozumiemy, że to, co przynosimy, te informacje bardziej służą nam i naszemu rozwojowi, a niekoniecznie stajemy się prorokiem i mesjaszem, który ma teraz uratować świat, no to Właśnie. też świadczy o naszym poziomie rozwoju, prawda? Te nasze ego jednak jest już troszeczkę wyciszone na to życie i jest w stanie, a może nie tyle ono, co my, poprzez to, że ono nam nie zaślepia tak tej naszej wędrówki, jesteśmy w stanie bardziej zrozumieć to, czego doświadczamy i co to nam naprawdę namacalnie daje w tym fizycznym życiu. Odnośnie tych kontaktów ze zmarłymi, bo ja mam bardzo podobne doświadczenia też przez dłuższy czas i dalej jak gdyby praktykuję w grupie takiej badawczej kontakty z osobami zmarłymi. Też w pewnym okresie swoich takich badań w tym zakresie trochę przesadzałem. To znaczy kontakty były niemalże codzienne i powodowało to tak, że już dochodziło do różnych takich interakcji czy komunikacji z tym światem niefizycznym na jawie, że były jakieś stukania czy ciągnięcie za kołdrę. Były jakieś też Zwane prześwity. prześwity, tak? No, aura w domu też była coraz gorsza, z partnerką mi się wtedy Otóż to zaczęło właśnie, jakieś... w pewnym momencie z Agnieszką zauważyliśmy, że mamy, Tak. kurde, atmosferę w domu jak w grobowcu, kurczę. No, dokładnie. I co ciekawe, bo kiedyś zapytałem osobę postronną właśnie, żeby sprawdziła, bo czasami my nie jesteśmy w stanie tak wszystkiego się dowiedzieć na swój temat. I ona sprawdziła i wyszło jej tam, że te duchy są zazdrosne o mnie, że one chcą tylko mojej uwagi i chcą wykluczyć wszystkie inne rzeczy, które mogłyby tą uwagę, wiesz, odciągnąć od Zależy, kto siebie, po prawda? tamtej stronie zwróci właśnie na ciebie uwagę, nie? Bo nie wszystkie dusze tam są spokojne, w pełni świadome i tak dalej. Jest dużo Tak. dusz, które nie odeszły, które się trzymają tutaj blisko tej fizyczności, nie potrafią odejść i myślą jeszcze tymi kategoriami takimi bardzo ziemskimi, bardzo egoistycznymi. Mhm. I właśnie zależy, kto na ciebie zwróci uwagę. No, miałem z tym problemy też. Wyszedłem kiedyś wieczorem na taras. Miałem tu taki dmuchany materac w pokoju położony. No i słyszę, że trzeszczy ten materac. Nie, no ale zaraz szybko, logicznie sobie tłumaczysz, chłodno na podwórku, tu guma trzeszczy, bo się kurczy. Nie? No. Ale za chwilę podłoga mi trzeszczy i to nie tak przypadkowo, tylko ktoś po prostu jakby chodził po tej podłodze, nie? I wtedy zacząłem się zastanawiać, nie? No i samopoczucie też moje się pogorszyło, Agnieszki się pogorszyło. Mhm. Energetycznie żeśmy po prostu Tak. siadli, no i trzeba było trochę posprzątać tutaj. Mhm, tak, właśnie. No ja wtedy też właśnie tak odgraniczyłem się od tego, trochę odciąłem i no w tej chwili to jest raz na 2 tygodnie jeden taki kontakt i to jest zdrowe podejście Takiego, z właśnie mojej mam strony, tak to czuję. kolegę mam takiego, który odkrył to w sobie niedawno, ale on się tym właśnie tak zafascynował, tak się zaświrował, że on o niczym innym nie myśli, o niczym innym nie mówię i ja mu powiedziałem, mówię, Paweł, ty jesteś normalnie jak chodząca mogiła, weź sobie odpuść trochę, bo no to jest fascynujące, kurczę, no przynieść informacje z tamtej strony tak, że komuś w piętach zastygnie, to jest fascynujące, ale to jest energochłonne bardzo. Mhm. To jest bardzo energochłonne. Tak, tak. Człowiek naprawdę już nie mówiąc o takiej fizycznej wyglądzie, który tam, no wyglądamy jak po prostu byśmy nie spali kilka dni, to właśnie brakuje tej energii, żeby też sprostać jak gdyby tym wszystkim. Tak, ale później właśnie te prześwity są najtrudniejsze, Tak. bo zaczyna się zacierać granica między tymi światami, wiesz? No Jak jesteś tak, to ją jest za dużo. też, tak, to jest też bardzo, no to można zaświrować, jak to się mówi, tak kolokwialnie. Fajnie, fajnie, bo to wiesz, rzadko kto mówi o takich skutkach ubocznych, prawda? Bo to nie są skutki uboczne wynikające jak gdyby z tego, że ten świat niefizyczny jest straszny, zły, że tam w ogóle czai się licho jakieś na nas, tylko to jest kwestia tego, że my po prostu możemy przesadzić, prawda?
Po Dokładnie, a prostu przyszliśmy przesadzamy w pewnym. tutaj doświadczać fizyczności, prawda? Tak, właśnie po to tu Całego jesteśmy, tak. Ja też dostałem dokładny sygnał taki, że no trochę za dużo, tak, nie tamten świat. Tamten świat jest okej, fajnie, ale ty z niego pochodzisz. Skup się teraz na swoim życiu. I wtedy też tych doświadczeń OB było troszeczkę mniej i faktycznie pobierałem, dosłownie chłonąłem doświadczenia życia. I to jest u mnie jak sinusoida. Raz jest więcej tych doświadczeń, raz jest ich mniej i jeżeli jest ich mniej, interpretuję to w ten sposób. Aha, mam się skupić na życiu fizycznym i to jest piękne, bo ono niesie w sobie mnóstwo różnych rewelacyjnych spraw dla naszego rozwoju. Dobrze, przejdźmy może do następnego pytania, bo już też czas nam troszeczkę ucieka niestety. I tutaj Piotrze, wiem, że masz taki pomysł na temat pracy z ludźmi, którzy popadają, czy są już w stanie depresji. Na czym to polega? Na czym polega ten pomysł? Jak ty to widzisz w ogóle? Jak ja to widzę, wiesz, my, ludzie, jesteśmy sumą swoich doświadczeń. To jest nam potrzebne do tego, żeby nam nadać tutaj na Ziemi tożsamość. Mhm. Przez pierwsze 7 lat życia, mało kto o tym mówi, ale przez pierwsze 7 lat życia umysł człowieka działa jak umysł człowieka w głębokim transie. Umysł dziecka. Dlatego dziecko tak szybko się uczy, tak szybko nabywa. Dziecko się uczy nie tylko czytając książki, rysując, pisząc i tak dalej, ale uczy się naśladując i obserwując dorosłych. I te 7 lat jest bardzo, bardzo ważne w naszym życiu, bo tworzy się nasza podświadomość. Tworzy się też nasza tożsamość. Na bazie tej podświadomości tworzą się później nasze reakcje. Jeżeli mamy bardzo ciężkie doświadczenia w ciągu pierwszych 7 lat życia, jeżeli w ciągu tych pierwszych 7 lat życia często czułeś, że tracisz grunt pod nogami, czułeś się zagrożony. Zagrożenie najczęściej się bierze wtedy, jak rodzice nie podołają. Rodzic dla małego dziecka jest gwarancją na przeżycie. To są nasze jeszcze... Takie programy, prawda? Tak, tak. I w momencie, kiedy małe dziecko widzi w rodzicu zagrożenie, nie jest w stanie funkcjonować. On traci grunt pod nogami. Mhm. To jest dla takiego dziecka to jest tak, jakby stał na krawędzi przepaści wtedy. Ten stres, te lęki, to wszystko się zapisuje w naszej podświadomości, a na bazie tego później, wchodząc w dorosłe życie, jeszcze później dobieramy tych doświadczeń w wieku dojrzewania i wchodząc w dorosłe życie, reaguje nie tylko nasza świadomość, ale reaguje nasze ciało i nasza podświadomość. Także często jest tak, że ludzie nie rozumieją, kurczę, jakaś tam stresowa sytuacja, załóżmy egzamin w szkole. Jeden będzie się denerwował, będzie go bolał brzuch z tego powodu, będzie miał, nie wiem, biegunki, drugi będzie miał z tego powodu bóle głowy, trzeciemu będzie wszystko wylatywało, wypadało z rąk i tak dalej. I tutaj myślę, że trzeba się temu przyjrzeć. To jest trudna metoda, bo ja oczywiście informuję ludzi, którzy do mnie przychodzą, potrzebują takiej pomocy, informuję ich, w jaki sposób ja pracuję i z czym będą się musieli zmierzyć, bo będą się musieli tacy ludzie zmierzyć z tym wszystkim jeszcze raz, z tym, co się zapisało w podświadomości, z tym, co im utrudnia życie. Niestety trzeba będzie się z tym zmierzyć jeszcze raz, poczuć jeszcze raz ten ból, poczuć jeszcze raz ten lęk i go po prostu uwolnić. Widziałem nawet kiedyś na moją grupę, ktoś próbował wrzucić reklamę swoich warsztatów, prowadził jakieś tam szkolenie i tak oprócz tego, że skasowałem to oczywiście, to przejrzałem sobie tylko program tego szkolenia i uwierz mi, że człowiek brał 800 zł za szkolenie, a w programie tego szkolenia było odcinanie się od emocji. Emocje są częścią człowieka, emocje są częścią ciebie. Jeżeli ty się odcinasz od emocji,
to wygląda tak, jakby przyszło do ciebie małe dziecko, chce się przytulić, a ty je ręką odsuwasz. Co się z tym dzieckiem wtedy będzie działo, nie? Mhm. Jak można się Tak. odciąć od emocji? Jak można się odciąć od części siebie? I tutaj właśnie zadzwoniło mi w głowie, jak mało świadomi są ludzie, nawet ci ludzie, którzy uważają się za mentorów i będą naprawiać świat. To jest chwalebne, że ktoś ma chęć, chce pomagać i tak dalej, no ale w taki sposób. Tak, tak. Czyli takie budowanie jak gdyby obojętności, takiego dystansu, w którym my stajemy jak gdyby ponad emocje i jesteśmy z nich wyłączeni. Przecież emocje są celem naszego istnienia tutaj w tej fizycznej rzeczywistości. To są tak zwane punkty, za które no, jesteśmy na wyższym poziomie albo na niższym, prawda? W zależności od Powinniśmy interpretacji właśnie wynikających decyzji i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że z emocjami jedyną taką świetną rolą, jaką my mamy tutaj do odegrania, to jest umiejętność kontrolowania ich i przekazywania we właściwe właśnie kierunki takie no, komunikacyjne, prawda? Czyli jeżeli dostaję złą emocję, jakąś złą negatywną, próbuję ją w sobie jakby przetworzyć w coś dobrego. To jest jakby kwintesencja tego, po co tutaj jesteśmy, ale to jest już bardzo tak, wysoki tak, próg. tak, tylko że nie zawsze to od ciebie zależy. Wiesz, to kontrolowanie tych emocji zależy od tego, jak twoje ciało reaguje na to. Bo Mhm. twoje ciało może inaczej reagować niż umysł. I czasem dostaniesz jakąś informację, której jeszcze nie zdążysz przetworzyć w umyśle, a twoje ciało już na nią reaguje. Bardzo ciekawe, widzisz, my tak bagatelizujemy to ciało fizyczne, a tylko taki, wiesz, robot, którym my jesteśmy, ale ono właśnie też czuje. Emocje się zbierają, kumulują się w ciele i to już udowadniają powoli naukowcy. Nawet są takie metody, które nazywa się wytrząsaniem. Najprostszą taką metodą jest po prostu stawanie na palcach i uderzanie piętami o podłogę. I to rzeczywiście pomaga. Mhm. Do tego, wiesz, głęboki oddech i tak dalej. Ale to jest właśnie to, te emocje, z którymi się trzeba zmierzyć, one się gromadzą. Najtrudniejsze są te, które są w podświadomości, bo my ich nie pamiętamy, zapomnieliśmy o nich, a one żyją w nas i one się cały czas manifestują. Mhm. Stąd się bierze nasza kompulsywność, stąd się bierze utrata, nie wiem, panowania nad sobą. To wszystko nie bierze się z powietrza. Nie ma ludzi, którzy nie przeszliby jakichś traum, ale myślę, że definicja traumy jest niedopracowana w dzisiejszym świecie, bo jak nawet w Wikipedii tam trauma to jest opisane jako jakieś traumatyczne zdarzenie, nie wiem, wypadek, coś tam, coś, co cię przerosło, jakieś tragiczne zdarzenie i tak dalej. Traumą jest to, jako trauma potrafi się zapisać na całe życie w nas to, że cię rodzic zaprowadzi do przedszkola i cię tam zostawi. Hmm. Jako trauma jest to, jak masz rodzica, nie wiem, despotycznego i nabroisz i ten rodzic przez cały dzień albo dwa nie będzie się z tego powodu do ciebie odzywał. Traumą jest niechęć do ciebie, traumą jest to, jak ci ktoś powie, że nic nie znaczy, że jesteś durny, do niczego się nie nadajesz i nic nigdy z ciebie nie będzie. Takie rzeczy zapisują się w nas na całe życie. Do tego dochodzi podejście konwencjonalnej psychologii, która traktuje takiego człowieka straumatyzowanego jako problem. Szuka się, przychodzisz do psychologa, rzeczywiście, no dzieją się takie rzeczy z tobą, że już nad sobą nie panujesz, idziesz po ratunek, idziesz do psychologa, a on siądzie naprzeciwko ciebie i szuka w tobie problemu, bo z tobą, gościu, jest problem, nie? Mhm. I to jest kolejne tylko dobicie, przypieczętowanie tego wszystkiego. My nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co nam przyniosło życie, szczególnie życie w dzieciństwie, w tych najmłodszych latach. Za to byli odpowiedzialni nasi rodzice. Nie można ich też do końca za wszystko obwiniać, bo to jest kwestia świadomości. Ich tak wychowali, ich rodzice, dziadkowie i tak dalej. To można też nazwać taką klątwą pokoleniową, która się za nami Rozumiem. ciągnie. Ale wypadałoby właśnie zwrócić uwagę na te rzeczy. Nie jest wyjściem z sytuacji coś takiego, jak można zaobserwować w dzisiejszych czasach, że nie wiem, idzie rodzic z dzieckiem do marketu i ten rodzic się uważa za świetnego rodzica, bo dziecko przez 45 minut drze się w niebogłosy, a ten rodzic nie reaguje. Mhm. Nie? Bezstresowe wychowanie, ojoj, jestem fajnym rodzicem. To nie jest tak.
to dziecko się drze, bo ono nie potrafi wyrazić swoich emocji. Nie wolno bagatelizować jego emocji i nie wolno dziecku wmówić, że jego emocje są nieważne, bo to z nim zostanie na całe życie. To, no dokładnie, to z takim dzieckiem zostaje na całe życie. Także takie pójście w skrajność, tak jak kiedyś, nie wiem, rodzic chciał mieć spokój, to dał dziecku klapsa albo i tam większe lanie było i był spokój. Mhm. Też nie było to rozwiązanie, ale to dzisiejsze bezstresowe wychowywanie, takie bezsensowne, też nie jest rozwiązaniem, bo to Czyli jest mamy tutaj jedną zupełnie skrajność nic i nie drugą, robienia. prawda? Tak, Brakuje tak, tego skrajność. To jest rozwiązania pośrodkowego. dokładnie. No, dziecko nabywa przez pierwsze, nasze ciało astralne, nasza dusza ma jakąś tam swoją tożsamość, Mhm. ale tu w świecie fizycznym my tą tożsamość jeszcze nabywamy. Przez pierwsze 7 lat życia nabywamy ją z otoczenia. Kształtuje nas otoczenie. W każdym otoczeniu każdy żyje inaczej, nabywa innych, reaguje później na inne rzeczy, reaguje. Ja oglądam film ze swoją Agnieszką albo przeczytamy książkę i każde z nas widzi ją inaczej. Mhm. To się bierze właśnie z tych różnic takich. I to nie jest tak, że my musimy być tolerancyjni. Czy ty byś chciał być tolerowany? No, chyba nie. Wydaje mi się, że tolerancja No, to w ogóle jest trochę nadinterpretowane ostatnio słowo i w ogóle też no, zakrzywione w tym kontekście tej dokładnie. poprawności Nikt nie chce politycznej być między innymi. tolerowany. Dlaczego ktoś ma Tak. być tolerowany? Mhm. Myśmy powinni zaakceptować różnice Tak. innych ludzi, ich różnice, ich zdanie. Tylko wtedy do czegoś dojdziemy, jak zaczniemy siebie akceptować, a nie tolerować. Bo jeżeli Mhm. kogoś tolerujesz, To znaczy, że znosisz go, prawda? Tak. Powinniśmy się akceptować, a nie tolerować. Bo Tak, w końcu czyli to pięknie powstrzymujesz to sobie emocje, które mogłyby reagować na jego na przykład zachowanie, no bo muszę go tolerować, bo taki tak, jest, no i taka jest reguła. tłumisz to w sobie, nie? Zagryzasz Dokładnie. zęby, tłumisz to. To nie jest Mhm. wyjście z sytuacji. Ten człowiek taki jest z jakiegoś powodu, nie jest wcale dlatego gorszy, nie jest ani lepszy, ani gorszy. Dlaczego ja go mam tolerować? Taki jest, po prostu. No. Ja przez większość życia unikałem ludzi. Sprzyjała temu moja praca, bo jeździłem 15 lat na tirach i czułem się z tym świetnie, że unikam ludzi. Ale dotarło do mnie kiedyś, że ja tak naprawdę unikam siebie, bo ja widziałem w ludziach to, czego nie znosiłem w sobie. I unikałem ludzi, ale nie da się uciec od siebie. To jest bardzo odważna refleksja, to co teraz mówisz, bo nie jeden po prostu do końca życia nie przyzna się, że jest w nim coś, czego na przykład, jakieś wady na przykład, prawda, albo coś, z czym nie do końca się zgadza. Ja unikałem ludzi, dlatego że widziałem w ludziach swoje wady i to mnie drażniło. I potrzebowałem czasu, żeby to do mnie dotarło. Nie wzięło mi tego nikt nie powiedział. Ja nie miałem rodziców, którzy ze mną rozmawiali. Ja miałem rodziców takich, że jak miałem, wiadomo, to dziecko takie okres, że 10 pytań na minutę się w głowie rodzi, to mnie rodzice po prostu odsyłali, albo zrozumiesz, jak będziesz starszy, albo idź do mamy, idź do taty, idź do dziadka, a po co ci to wiedzieć? Mnie tego nikt nie nauczył, ja musiałem to sam do tego dojść. No, ciekawe. I uważam, że moje życie byłoby dużo łatwiejsze, gdyby mi to ktoś kiedyś już wytłumaczył, gdybym ja kiedyś o tym wiedział, to bym był dzisiaj zupełnie innym człowiekiem. Nie cierpiałbym tyle bez potrzeby. Czyli uważasz, że właśnie te tłumione gdzieś traumy, one powodują, że z czasem może być jakiś stan przeddepresyjny, albo potem prowadzący właśnie do braku w ogóle jakiejkolwiek akceptacji tego wszystkiego, co jest w nas i w otoczeniu. Tłumione traumy potrafią zabić człowieka. Wchodzi do tego wszystkiego somatyka. Trauma potrafi się przerodzić w każdą chorobę, najcięższą, śmiertelną. Są ludzie, którzy radzą sobie, no każdy z nas ma jakieś mechanizmy, które się w nas wytworzyły, żeby sobie radzić z emocjami. I ja na przykład kiedyś byłem bardzo impulsywny. Ze mną się, jeżeli ja napotykałem w życiu na przeszkodę, to ja się zrobiłem agresywny od razu. Bardzo często rozwiązywałem swoje problemy pięściami, po czym czułem się jeszcze gorzej. Niczego to nie rozwiązywało, ale mimo to jedyne
dawało mi to satysfakcję, bo postawiłem na swoim, ale przez to się czułem jeszcze bardziej chory, jeszcze bardziej przygnębiony. Nie? I takie błędne koło, które oprócz tego, że jest błędnym kołem, to jest jeszcze efekt śnieżnej kuli, która jest coraz cięższa, pędzi coraz szybciej do zagłady i coś musi pęknąć w człowieku. No mi wysiadły nerki. Komuś innemu coś innego wysiądzie. No, nerki mi wysiadły tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu mój organizm nie zniósł stresu. Oprócz tego, że miałem stresujące dzieciństwo, tu później miałem taką pracę, że ja już ponad 12 lat nie pracuję w zawodzie, jestem na rencie, ale ja mam do dzisiejszego dnia wyciszone dzwonki w telefonie, bo dźwięk telefonu budzi we mnie takie emocje, że nie mogę. Takie złe skojarzenia, tak? No skojarzenia, no bo wiesz, jak otworzyłeś oczy o 4 rano, wypiłeś szybko kawę, zapaliłeś papierosa i później dostawałeś co 10, co 15 minut SMS-y, gdzie jesteś, dlaczego tak długo i czemu i co, a jak, wiesz, sytuacje, na które ty nie miałeś wpływu, bo albo przedłużył się załadunek, rozładunek, albo stanąłeś w korku, a spedycja z uporem maniaka, wiesz, jak, co, dlaczego i tak od rana do wieczora, nie? Także jak ja już przestałem pracować i miałem możliwość wyłączenia dzwonków w telefonie, ja odzwaniam do ludzi, ja nie reaguję od razu, jak dzwoni telefon, tylko sprawdzam co jakiś czas i po prostu odzwaniam. Nie potrafię wytrzymać dźwięku własnego telefonu. Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja też w podobny sposób, znaczy może mnie to tak nie stresuje, ale ja mam tak, że jak ktoś do mnie dzwoni, to sobie myślę, to nie jest jeszcze ten czas, nie czuję się teraz rozmawiać, prawda? Telefon jest dla mnie, kurde, nie? Tak, muszę się na to przygotować. To jest to, ale to może być oznaką stanu depresyjnego. To już jest, już ci twój organizm daje znak, weź coś z tym zrób, bo to nie jest normalne. Nie? No, ciekawe, bardzo ciekawe. Piotrze, ty, tak jak tutaj niejednokrotnie wspomniałeś, w tej chwili prowadzisz jakiś gabinet, rodzaj jakiejś terapii, tak, masażem, ale jednocześnie też wprowadzasz też pewnego rodzaju te swoje metody takiej pomocy doraźnej właśnie tym strapionym duszom. Gdzie ten gabinet mieści się? To jest w jakim mieście? To jest we Wrocławiu, ja przyjmuję, jeżeli już przyjmuję, to przyjmuję w domu. No jak to wygląda? Jak ktoś do mnie przychodzi, to od godziny do 3 najpierw rozmawiamy. W zależności z jakim ładunkiem przychodzi. Ja tą osobę czuję. Czuję ludzi dlatego, że wszyscy wibrujemy. To się tak mówi, wysokie, niskie wibracje, albo na przykład, że musisz osiągnąć wibrację, żeby wyjść z ciała i tak dalej. To nie jest tak, że musisz osiągnąć wibrację, tylko musisz się doprowadzić do takiego stanu, żeby je poczuć. Ale my wibrujemy cały czas. I jak ktoś przyjdzie do mnie i ze mną 5-10 minut, godzinę porozmawia, to oprócz tego, co on do mnie mówi, to ja go jeszcze odbieram zupełnie inaczej. Wtedy ustalamy, co robimy i jak. I najczęściej się to bywa, że zaczynamy. Zresztą to jest moim zdaniem też najlepsza robota. Najlepsza forma, tak? Najlepsza forma, tak. Przepraszam, ale zapędliłem się, kurczę, bo w wielu rzeczach Tak, sporo tych tematów, także to jest zrozumiałe. Tak. Kamienie wulkaniczne, gorące kamienie wulkaniczne po pierwsze świetnie odprężają, działają też oczyszczająco i doenergetyzująco, bo oddają tą ciepło, tą energię pacjentowi na łóżku, ściągają z niego całe napięcie. Jak na przykład robiłem zwykłe masaże klasyczne, to czasami musiałem się z 1,5 godziny napracować nad samymi plecami, bo gość przyszedł tak pospinany do mnie, a z kamieniami ja to załatwiam w 15 minut. Nie? I po takim czymś, po takim oczyszczeniu, odprężeniu, fajnie się wchodzi w hipnozę głęboką. Nie? No i w zależności czego człowiek potrzebuje. Bardzo rzadko robię regresję, cofanie się do poprzednich wcieleń. Bardzo rzadko dlatego, że zwykle przynosi to słabe efekty,
a po drugie ludzie mają niewłaściwe oczekiwania co do regresji, bo no, wyobraź sobie, że jesteś w złym stanie psychicznym, w ciężkiej depresji i przychodzisz na taką sesję hipnozy regresyjnej i dowiadujesz się, że w poprzednim wcieleniu albo 2 wcielenia wcześniej byłeś strasznym mordercą, wykolejeńcem takim, że obdzierałeś ludzi ze skóry, z pełnym, ale wiesz, i odbierasz to, oprócz tego, że to widzisz, znajdujesz się w tamtej sytuacji, czujesz to, czujesz te emocje, czujesz strach, czujesz, nie wiem, ból i z tym ładunkiem wracasz z takiego transu, no to raczej człowiekowi w depresji nie pomoże. Ludziom się wydaje, że każdy w poprzednim wcieleniu był królem, Tak, faraonem, dokładnie. czy tam kimś, nie? Ale ta rzeczywistość jest różna no i miałem już parę zawiedzionych osób, pomimo tego, że ich ostrzegałem, że to nie jest tak kolorowo. Dlatego unikam regresji jak mogę. Regresję robię, jeżeli ktoś do mnie przyjdzie kilka razy i to, co zrobiliśmy, uwalnialiśmy jakieś emocje i tak dalej, nie za bardzo pomogło, no to wtedy dopiero sięgamy do poprzedniego wcielenia. Ale to rzadko robię. No i taka niektórzy spędzają mnie 5-6 godzin do 8. Najdłużej miałem człowieka, z którym spędziłem 8 godzin, ale on mi się spontanicznie cofnął, bo nie miałem zamiaru robić regresji, ale wszedł głęboko w trans, cofnął się i sama hipnoza trwała u niego 4 godziny. Czyli to takie dosyć długie wizyty. No ale jak Tak, najbardziej. ale powiem ci, że ludzie są zdziwieni, że tyle czasu upłynęło i że już jest wieczór. Nie czuje się upływu czasu. Tak, czuje. to tak jak w tym OB, prawda? Tak, podobnie bardzo. Nie? No Dokładnie. bo wiesz co, jak ci się z kimś dobrze rozmawia i schodzą z ciebie emocje, zaczynasz się dobrze czuć, to czas przestaje się liczyć wtedy. Tak jest, w rzeczywistości dokładnie tak naprawdę czas nie istnieje, myśmy go tylko stworzyli na potrzeby ludzkiej cywilizacji. Takie są ostatnie doniesienia między innymi ze świata fizyki. Ciekawe też. Einstein powiedział, że czas jest po to, żeby wszystko nie działo się naraz. Nie? No, bardzo ciekawe też stwierdzenie. Einstein to też był niezły, jak to się mówi, mózg, niezły po prostu interpretator rzeczywistości. Dziękuję Ci, Piotrze, za kolejne spotkanie. Dziękuję, że się podzieliłeś tak wieloma ciekawymi, interesującymi sprawami. Myślę, że wielu tutaj mogłeś zainspirować, a jednocześnie też przekonać do tego, żeby ewentualnie skorzystały z pomocy, na przykład Twojej. Oczywiście kontakt do Piotra, linki do jego kanału i tak dalej znajdą się w opisie filmu. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w kolejnych rozmowach. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, jakie są wasze spostrzeżenia, czy chcielibyście Piotrka jeszcze posłuchać na kanale, a jeżeli tak, to w jakim kontekście, w jakich tematach. Odpowiemy, jeżeli oczywiście znajdziemy czas, miejsce i sposobność na to, żeby właśnie tam zaspokoić waszą ciekawość. Dzięki jeszcze raz, Piotrze. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło, bardzo miło się rozmawiało i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy. Jasne. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.